Very good morning. Dzisiaj czeka nas ekscytujący krajoznawczo dzień. Wyruszyliśmy z Glasgow i zostawiliśmy prawie już zupełnie za sobą Lowlands, czyli niziny, tak zwaną tę część Szkocji, i wjeżdżamy w Highlands, czyli wyżynę, a to jest granica pomiędzy tymi dwoma fragmentami, Loch Lomond. Loch Lomond, jezioro największe w całej Szkocji. Na nim również wyspy. No i pierwsza jakże fascynująca konstatacja, że wyspa może mieć również swoje wyspy. Zresztą jedna z nich tutaj na jeziorze jest największą śródlądową wyspą w całej Wielkiej Brytanii, nie tylko Szkocji. Loch Lomond, niezwykle ważne dla Szkotów miejsce, opiewane w twórczości ludowej. Słynna pieśń The Bonny Banks of Loch Lomond opiewa drogę do ojczyzny, mówi o tęsknocie za Szkocją i każda Szkotka, każdy Szkot i każde Szkociątko zna ową pieśń, jest śpiewana na weselach, pogrzebach i wszystkich szkockich spotkaniach. Tak, zna to każdy Szkot, ale, i to druga moja jakże ważna konstatacja, nie znał jej z pewnością najsłynniejszy polski Szkot, czyli niejaki Kettling, ponieważ pieśń powstała w wieku XVIII, a Kettling razem z panem Wołodyjowskim wysadzili się w Kamieńcu Podolskim w wieku XVII. No i właśnie tutaj zaczynamy, wkraczamy w Highlands, a dojedziemy finalnie tylko dzisiaj aż do brzegów Morza Hebryckiego, moi drodzy. Na razie Loch Lomond. Jesteśmy przy drodze w jednym z najsłynniejszych punktów widokowych w całej Szkocji. To jest przełęcz Argyll i droga o niezwykle strategicznym znaczeniu, ponieważ łączy ona wnętrze Highlands z całą resztą kraju. Znaczenie strategiczne tego miejsca odkryto już dawno, dawno temu. W wieku XVIII zrobiono pierwszą drogę, widzicie, owa poniżej, ona się nazywa Old Military Road. Dlatego też ten punkt widokowy w ogóle nazywa się Rest and be thankful, czyli odpocznij i bądź wdzięczny. Od inskrypcji, którą zostawili żołnierze na kamieniu, żołnierze, którzy budowali ową drogę. Ta droga, dzisiaj czynna, jest narażona na spadanie różnego rodzaju kamieni. No zobaczcie, mamy zbocza w tym miejscu bez drzew, więc jak leje, a dzieje się to często, to spadają tam kamienie. Wówczas albo mamy tu ruch wahadłowy, tak jak w tej chwili, albo w ogóle otwierają ową Old Military Road, ale też musi być tutaj ruch wahadłowy, gdyż ona jest wąziutka. Jakby nie było, jeśli jesteście miłośnikami motoryzacyjnych programów typu Top Gear, ale może być i sam Top Gear, to w tych programach bardzo często właśnie na tejże drodze testują różne nowe samochody wśród jakże pięknych szkockich, już górskich krajobrazów. Zatem rest and be thankful. Dotarliśmy do Loch Fyne. To nazwa fiordu, ale również nazwa tego miejsca, w którym właśnie jesteśmy. W latach 80. stała tu budka skromna, która sprzedawała lokalne ostrygi, ale miejsce się rozrosło i jest teraz symbolem szkockiej kuchni. Mamy tutaj delikatesy, mamy też restauracje. Przyjrzyjmy się najpierw sklepowym półkom. Mnóstwo doskonałych rzeczy z całej Szkocji. Tutaj sery aromatyzowane różnymi rzeczami. No to jest rzecz arcyszkocka, to jest mianowicie haggis. Na razie sprawy nie rybne, ale przejdźmy do tych najważniejszych, czyli rybnych właśnie. Wędzony łosoś. Dla wielu to właśnie szkocki wędzony łosoś jest synonimem doskonałości. On jest naprawdę wyborny, ale znacznie więcej rzeczy niż łososia tutaj mamy. Pokażę to Państwu w ladzie, bo koło siebie spoczywają wszystkie
najważniejsze tutejsze rzeczy. No więc zobaczcie, tam mamy langustynki już ugotowane. Tutaj mamy pięknego kraba, tutaj mamy homara, nie langustę, bo ma szczypce. No tutaj solirut, mule, w końcu przegrzebki, czyli skalopsy, no i ryby. Tutejsze ryby wędzone i surowe. Zacznijmy od tych tam najbardziej w oddali połyskujących. To są mianowicie śledzie, kipersy, doskonałe śledzie. Tutaj wędzony łupacz, hedok, tutaj ryby świeże, również świeżuteńki hedok, no i łosoś. I tego wszystkiego można spróbować tam właśnie. No więc co robimy? Idziemy jeść. Mam przed sobą wszystko, co trzeba, a nawet więcej. Przekrój przez miejscowe skarby. Zacznijmy od ostryg. Szkocja nie jest bardzo wielkim producentem ostryg, ale produkuje się tutaj, hoduje ostrygi najwyższej jakości. No, znacznie więksi producenci ostryg to Francja, rzecz jasna, oraz Irlandia. Ale te szkockie uznawane są za delikates niezwykły. Jakie to są ostrygi? To są ostrygi pacyficzne, bardziej odporne na różnego rodzaju choroby, większe. Jeśli chcecie ostryg europejskich, to musicie pojechać do Dalmacji, okolice Stonu. Ale skupmy się teraz na tym. Nie będę kombinował tutaj z tabasco ani z żadnymi sosami. Trochę cytryny. Obłędnie doskonała. Tłuściutka. Morze w ustach. Świetna. Łosoś. Wędzony łosoś, no nie można się nim nie zająć. To jest naprawdę delikates, jakich mało. Dobrze, sosik za chwilę. Jak wynikało z karty, jest on na bazie chrzanu i śmietanki, ale sama ryba. To jest zupełnie inna konsystencja mięsa niż te powszechnie, najpowszechniej u nas dostępne łososie produkowane na wielką skalę. Mięso jest twardsze, mięso jest bardziej zwarte, ma znacznie więcej smaku. Wspaniały wędzony łosoś. A teraz weźmy więcej tego chrzanu. Chrzan jest również miejscową specjalnością. Pamiętam bardzo śmieszną historię, jak pracowałem na budowie i zaprzyjaźniłem się z majstrem i wziął mnie kiedyś, zaprosił mnie do domu, co już było wielkim wyróżnieniem. Mieszkał z narzeczoną, przygotowali kolację i przyniósł słoik czegoś, powiedział: dam ci teraz do spróbowania coś, czego na pewno nigdy nie jadłeś. A tam było na etykiecie napisane horseradish. Tak, to był po prostu chrzan. Anglicy i Szkoci, w ogóle Brytyjczycy są również niezwykle chrzanowi. Świetna rzecz. Teraz ciepłe dania. To jest rarytas wielki, endemit, miejscowy, dziki, nie łosoś, nie sugerujcie się kolorem, to jest miejscowy dziki pstrąg. To jest John Dory, czyli Piotrosz po prostu. A mój wybór był niezwykle klasyczny i prosty, gdyż jestem prostym i skromnym człowiekiem. Więc wybrałem to, co wybiera wielu tutejszych przedstawicieli klasy robotniczej, ale również arystokracji, gdyż to danie łączy wszystkie warstwy społeczne Wielkiej Brytanii. To jest oczywiście fish and chips, czyli w środku mamy łupacza. Ciasto powinno być bardzo chrupiące. Ono jest robione z dużą ilością proszku do pieczenia, baking powder. No i jest do tego sos tatarski i fryty. Jest świetne. Na czym polega dobroć tego dania?
na właściwym balansie pomiędzy ciastem a rybą. Jeśli ciasta jest za dużo, jeśli ciasto jest zbyt grube, no to wtedy nie jest dobre. A tutaj to ciasto jedynie okrywa doskonałą, soczystą rybę. Moi drodzy, jemy, jedziemy dalej. Jesteśmy w dalszym ciągu na Loch Fyne. To najdłuższy fiord w całej Szkocji. Zresztą niektórzy wymawiają to Loch. Określa się tutaj zarówno jeziora, jak i właśnie coś w rodzaju fiordów. Coś, co przypomina jezioro, ale ma łączność z morzem. Ten loch ma 65 km długości i wpada do Oceanu Atlantyckiego. Ale skoro jesteśmy w Szkocji, to musimy mieć i zamki. No i oto jeden z nich. Jakże ważny. Ten zamek to jest siedziba rodu Campbellów. Ród Campbellów zapisał się wielkimi literami w historii całej Szkocji. Nie zawsze był on wśród Szkotów bardzo popularny, gdyż Campbellowie bardzo często stali po stronie Londynu. Ale kiedy w owej formie w XVIII wieku zaczęto ten zamek wznosić, to robił to trzeci książę Argyll, bo taki tytuł mają Campbellowie. A w tej chwili mieszka tutaj 13 książę Argyll. Udostępnia ten zamek zwiedzającym. Pytaliśmy, czy możemy kręcić w środku. Tam jest największa kolekcja broni w całej Szkocji, ale powiedziano nam niezwykle uprzejmie, niestety dzisiaj jest tam impreza i wnętrza są zajęte. No więc jesteśmy na zewnątrz. Ów 13 książę Argyll ma bardzo odpowiedzialne zajęcia. No, po pierwsze, musi ogarnąć to wszystko. Tysiące akrów ziemi, pastwiska, a poza tym jest konsultantem w produkcji czegoś niezwykle ważnego w tym kraju, o czym jeszcze nie było mowy w tym programie. Ale teraz będziemy mieli komplet. Mamy lochy, mamy zamki i mamy whisky. 13 książę Argyll właśnie sprawdza i konsultuje ostateczne wersje różnych whisky. Zamek leży tam, za tymi drzewami. Kiedyś cała ta ziemia należała do klanu Campbellów i na ich gruntach powstała osada rybacka Inverary. Doskonale położona, no bo zatoczka nad fiordem. No a wody żyzne nawet do dzisiaj, mimo przełowienia. Ale Campbellowie mieli ogromne ambicje, by również ową wioskę uczynić niejako symbolem swojego znaczenia. Zatem w XVIII wieku kazali wszystko zburzyć i postawić na nowo w duchu oświeceniowym. Stąd układ ulic, jednorodna architektura, białe frontony domów. Jest to taka osada wzorcowa z XVIII wieku, modelowa. Miała świadczyć właśnie o znaczeniu owego klanu, owego rodu. No i to jest jedno z pocztówkowych miejsc w Szkocji. Jak będziecie w tych okolicach, to Inverary jest obowiązkowym punktem przyjazdu. Główna ulica miasteczka i jest przy niej, mimo że jest niewielka, wszystko to, co trzeba. Kilka specjalistycznych sklepów z whisky, sklepy ze szkocką odzieżą, fish and chips, sklep spożywczy oraz apteka, a w niej na wystawie termofory, czyli hot water bottle, jakby ktoś chciał się zagrzać i sobie taką gorącą, gumową butlę pod kocyk albo też kołderkę wsadził. Tak tu właśnie jest. Jesteśmy w Dolinie Kilmartin, właśnie tutaj, wśród tych przepięknych pastwisk o soczystej, wiecznie zielonej trawie, idealnie przystrzyżonej przez miejscowe owce i dogłębnie nawilżonej przez tutejsze opady, odkryto kilkaset obiektów pochodzących z czasów neolitycznych i wczesnej epoki brązu. Najstarsze z nich datowane są na 3000 lat przed Chrystusem. I to jest właśnie jeden z takich obiektów. Mamy tutaj grobowce, mamy tutaj kurhany,
ale w tym wypadku to służyło rytuałowi najprawdopodobniej. Otóż te kamienie były otaczane przez ludzi i w tym kręgu ludzie niejako łączyli się z nieznaną sobie potężną siłą w niebiosach. Tych miejsc jest tutaj mnóstwo. Nie są to rzeczy tak znane jak kamienny krąg Stonehenge, ale nie znaczy to, że nie są godne uwagi. Są niejako idealnie wpisane w ten bukoliczny szkocki krajobraz. Dotarliśmy do portu o nazwie Tarbert. Miejscowości o takiej samej nazwie jest tutaj dość sporo. Ale o co chodzi? Bardzo ważna niegdyś rzecz. Tarbert po gelicku oznacza przenoszenie albo przekładanie. Kiedyś, korzystając z ukształtowania terenu, korzystano z owych fiordów, z owych lochów i wpływano w nie w miejscach, gdzie jeden fiord czy też loch był bardzo blisko drugiego i zamiast opływać kawał drogi, to po prostu te towary z jednego akwenu do drugiego przenoszono. Tarbert, owo Tarbert miało już ważne funkcje od czasów średniowiecza. Tam na wzgórzu mamy ruiny zamku, który umocnił król niebagatelny, król wspaniały, być może w ogóle najwspanialszy władca w historii świata. To był król Robert I, moi drodzy. No więc musiał być on wyśmienity i wybitny. No i jest dokładnie tak, jak to bywa w Szkocji. Pod wieczór niebo błękitnieje, pogoda robi się ładniejsza, słońce zajdzie pewnie za 40 minut, a my, czekając na otwarcie restauracji, w której zarezerwowaliśmy stolik, chodzimy sobie tutaj po nabrzeżu i sycimy oczy tym naprawdę arcyszkockim widokiem. Sycimy sobie oczy, pamiętając, że ten loch, o którym dzisiaj tyle razy wspominałem, bardzo blisko stąd wpada do Morza Hebryckiego, a Morze Hebryckie to fragment Atlantyku. I to będzie również fragment naszej podróży, ale to jutro. Na razie kolacja. Miejsce nazywa się Red Herring, czyli czerwony śledź, ale akurat śledzi w karcie nie mają. Mają za to istną orgię miejscowych owoców morza. No i właśnie w to poszliśmy. Zacznijmy od rzeczy klasycznie morskich. To jest półmisek owoców morza dla 2 osób. Jakże piękny półmisek. No, to jest postument, a nie półmisek. Mamy tutaj przegrzebki, czyli skalopsy. Mamy tutaj tutejsze langustynki. Mamy połowę homara. Pan zresztą to wszystko przed chwilą przyniósł z basenu. Tutaj w tym porciku i mamy mule szetlandzkie. To wszystko tutaj jest. Do tego szparaszki, cytryna, no wiecie, bardzo prosta, pięknie morska sprawa. Ale mamy też dania z kategorii surf and turf, czyli połączenie mięsa i owoców morza. No i 2 takowe dania przede mną spoczywają. Zacznijmy od ćwierćfunciaka. To jest 250-gramowy bewsztyk ze skalopsami. Do tego w stylu brytyjskim zrobione fryty. No i to jest kompozycja, którą akurat ja zamówiłem personalnie dla siebie. Kompozycja też z kategorii surf and turf. Zacznijmy od rzeczy niemorskich. No widzicie, co to jest. To są plastry boczku, wel bekonu, wel pancety chrupiące. Do tego black pudding. Black pudding, czyli kaszanka. Tutaj, jak to się kiedyś modnie mówiło, łóżeczko, ale chodzi o to, na czym spoczywa sam skalops. To jest mianowicie pire kalafiorowe. No i właśnie przegrzebki.
I teraz najważniejsza rzecz, żeby przegrzebki były dobre, to powinny być smażone 30 sekund z każdej strony. Mocny ogień, cak, cak i pak, i gotowe. Bo jak się to przeciągnie, to po prostu robią się z tego trociny. Więc pozwólcie, że od tego zacznę. Absolutne cudo. Mam pewnego rodzaju doświadczenie przegrzebkowe i powiadam wam, właśnie tutaj w Szkocji, moim zdaniem są jedne z najlepszych przegrzebków na świecie całym. A jeszcze spróbujmy to połączyć, czyli zrobić sobie właśnie taką kompozycyjkę, taką, żeby wam powiedzieć, jak to razem smakuje. Muślinowe bardzo pire z kalafiora. Zaskakująco świetne. Ta gra konsystencjami, chrupiąca kaszanka o dość wyraźnym smaku, kalafior i do tego ten przegrzebkowy aksamit. Co ciekawe, w kieliszkach wino z Purkali, z Mołdawii. Tutaj również pracują Mołdawianie i jest w karcie mołdawskie wino. Byliśmy w Purkali. Wspaniałe miejsce, zresztą za Mołdawię, za jej proeuropejskość, za pozbycie się wpływów rosyjskich trzymamy bardzo kciuki. Szef jest lokalny, stąd prawdziwość tych dań. Moi drodzy, orgia, 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 orgia. No i to jeszcze nie są ostatnie słowa, chyba, które dzisiaj do was mówię. O, widzicie, czasami przegrzebki sprzedaje się bez tego fragmentu. To ma najbardziej intensywny morski smak. Niektórzy tego nie lubią, ale dla mnie to jest świetne. Red herring, nie mylić z Red Baronem. Zupełnie inny rodzaj kuchni. Jeszcze słów parę o tej wspaniałej kolacji. Półmisek owoców morza dla 2 osób kosztował 100 funtów. 100 funtów, licząc po obecnym kursie, to mniej więcej 480 zł. No tak, obiektywnie 480 zł to są całkiem spore pieniądze, ale myśląc subiektywnie, za taką górę najświeższych, doskonałych owoców morza to nie jest wygórowana cena. Są kraje, w których coś takiego kosztowałoby 2, a nawet 3 razy więcej i niekoniecznie musiałoby być tak doskonałej jakości. No dobra, a teraz tu i teraz, bo już po kolacji. Jesteśmy w moim pokoju, w naszym bed and breakfast. Bed będzie, breakfast nie będzie, bo będzie za wcześnie na śniadanie. Wypływamy stąd bladym świtem, płyniemy promem. Gdzie? No właśnie, w miejsce, na którego sam dźwięk, jak się wypowiada nazwę, żwawiej bije serce tym wszystkim, którzy interesują się Szkocją i jej najsłynniejszym produktem eksportowym, czyli whisky. Płyniemy na wyspę Islay, więc pozwólcie, że przed snem jeszcze kapka whisky z odrobiną wody. A Islay będzie za chwilę częścią tego odcinka i będzie w następnym odcinku tylko ona, moi drodzy, na Islay. Dobranoc. Słońce dopiero wschodzi, a my już na promie. Więc właśnie tutaj będę za chwilę robił to, co mniej więcej o tej porze robią miliony Szkotek i Szkotów. Będę spożywał tradycyjne miejscowe śniadanie, czyli kiełbaska, było napisane w menu, że szkocka,
miejscowa kaszanka, black pudding, smażony grzybek, fasola w sosie pomidorowym, jajko sadzone, bekon, tościk i kubek bardzo mocnej herbaty z odrobiną mleka. No na razie nie będziemy wychodzić na zewnętrzny pokład, ponieważ jeszcze nic nie widać, ale jak zjem, jak słońce będzie wyżej, to i tam pójdziemy. Kiełbaska mnie interesuje. Dobre, bo ciepłe i pożywne. Płyniemy po wyjątkowo dzisiaj spokojnym Morzu Hebryckim. To rzecz jasna fragment Oceanu Atlantyckiego. Rejs do Port Ellen na Islay trwa 2 godziny z kawałkiem. Jeśli już mówimy o whisky, to whisky do Szkocji dotarła z Irlandii. Irlandia jest tam, no jeszcze dalej niż Islay, która już tutaj zaczyna majaczyć na horyzoncie. Ale ponieważ Islay jest najbardziej na południe wysuniętą wyspą archipelagu hebryckiego, więc bardzo możliwe, że właśnie najpierw whisky z Irlandii dotarła na Islay, potem do reszty Szkocji. No, ważne, że ta historia trwa już niezwykle długo. Ten akwen jest znany z wielorybów, delfinów. Można tutaj stać przez cały ów rejs, jak już się rozwidni, jeśli płyniemy tak jak my świtem, i wypatrywać owych wspaniałych morskich stworów. Trzeba wszakże być do tego odpowiednio przygotowanym. No, na przykład mieć taki zawodowy kaszkiet jak mój, który ochroni mi uszy. Straszliwie wieje, chociaż może całkiem spokojnie. No, w tej chwili wyglądam jak jedna z głów wawelskich. Ona również ma podobne nakrycie głowy, ale teraz mogę tu stać i do końca tej podróży podziwiać ów cudowny krajobraz. Islay na horyzoncie, a tutaj, jak na razie w głębinach, wieloryby i delfiny. Szczerze mówiąc, jestem podekscytowany wielce, bowiem marzyłem od dawna o tym, by właśnie tu trafić. I oto po raz pierwszy w trakcie mego żywota moje zgrabne stopy depczą po ziemi wyspy Islay. Wspaniałe uczucie, zwłaszcza że podłoże jest mięciutkie. To jest plaża w tym porcie, o którym przed chwilą wspominałem. Przypłynęliśmy. To jest właśnie nasz prom, nasz podwójnie, gdyż nie tylko, że nas wiózł tu, ale powstał w Gdańsku. Przeczytaliśmy tabliczkę w stoczni, remontowa w roku 2011. No i wyspa przed nami. Wyspa wcale nie taka mała, dość słabo zaludniona, 3000 mieszkańców stałych z hakiem. No i właśnie będziemy wam ją pokazywać. Islay, nareszcie. Kto najliczniej zamieszkuje wyspę? No nie są to ludzie. Jak już wiecie, 3,5 tysiąca mniej więcej mieszkańców. Natomiast znacznie więcej, ale to dużo więcej żyje tutaj owiec. Generalnie mamy 2 rasy. Ta tak zwana szkocka czarnotwarza, Scottish Black Face. To jest rasa doskonale przystosowana do miejscowych warunków, odporna na wilgoć i jedząca, no w tym wypadku dość bujną trawę, ale również jedząca to, co rośnie na wrzosowiskach, torfowiskach. Skubie sobie to i jest zadowolona. Mało płochliwa, zobaczcie, stoję tu, ruszam się, gadam.
a ta para owiec to jest para, przed chwilą stały, pani jest w ciąży, a pan najwyraźniej pilnuje swojej partnerki, sobie siedzi spokojnie i skubie. No więc to jest jedna rasa, a druga nazywa się ciewiot. I ta druga rasa, która nie ma czarnej buzi, jest słynna z nieco lepszej jakości wełny i lepszej jakości mięsa. Zdarzają się też krzyżówki pomiędzy nimi. Ale teraz już myślę, że rozumiecie, dlaczego to miejscowe wyroby wełniane oraz miejscowa baranina i jagnięcina to są rzeczy słynne nie tylko lokalnie. Scottish Blackface. Czy i wy macie wrażenie, że w trakcie tej podróży widzieliśmy już niemal identyczne miasteczko? Tak, to nie złudzenie. Otóż cała wyspa była kiedyś we władaniu rodu Campbell. Jeden z lordów Campbell i tutaj nakazał wybudować takie wzorcowe, oświeceniowe miasteczko. Stąd jednolite białe fasady, jednolity układ ulic. Ale nie będziemy zatrzymywali się w Bowmore, bo to jest Bowmore, dzisiaj stolica wyspy. Naszym przeznaczeniem jest osada po drugiej stronie zatoki. To Bruichladdich. Tam będziemy mieli naszą wyspiarską bazę. Ale o tym będziemy opowiadać już w kolejnym odcinku.